Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie, jak zawsze zwykle e, na kanale Barwy Zdrowia. Janusz Dąbrowski. Dzisiaj kochani zajmiemy się taką szczególną rzeczą, na którą zwłaszcza zwracają uwagę bardzo szczególnie panie, nasze mamy, nasze żony, nasze partnerki i tak dalej. Chodzi o urodę. My mężczyźni mniej dbamy o to, chociaż oczywiście coraz więcej mężczyzn o to dba. Chodzą ludzie na siłownię, żeby ładnie wyglądać, sylwetka. Myślą o tym, żeby się lepiej odżywiać, biorą różnego rodzaju suplementy, ale stosują też kosmetyki i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj chciałbym zaznajomić Was z tematem. Nie będzie to pojedynczy, że tak powiem, temat, bo myślę, że jeszcze następne audycje nagramy sobie, bo zresztą pisałem o tym w swoich książkach, nad wpływem pól magnetycznych na stan naszego wyglądu, na stan naszej skóry, włosów, paznokci i tak dalej, i tak dalej. Można by powiedzieć, co to za jakieś wariactwa dla niektórych, zwłaszcza ze sfer tak zwanych niektórych naukowych, a raczej naukawych, ja to tak nazywam. Będę oczywiście oszołomem, tak jak w 2017 roku na 9. świętokrzyskich spotkaniach reumatologicznych, gdzie byłem zaproszony, było 130 lekarzy. Takie sympozjum organizowane przez lekarza, ordynatora świętokrzyskiego, ówczesnego ordynatora Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii. Ja byłem zaproszony jako jedyny, nie lekarz, a więc magister inżynier, w gronie docent, doktor, czy doktor nauk medycznych, czy profesor, bo tam był chyba jeden czy dwóch profesorów. No i miałem mieć temat terapie magnetyczne, przyszłością medycyny. Opowiadałem chyba w jakichś dwóch audycjach o takich różnych historiach. Mam historię tą, która się skończyła małym skandalem, opisaną w jednym z moich książek. We wstępie, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową. Tam opisałem, jaka jest mentalność niektórych po prostu ludzi, dlatego że pewien profesor, specjalista od mikrobioty jelitowej, po mojej prezentacji terapia polami magnetycznymi przyszłością medycyny, powiem bardzo nieskromnie, że no, znam się na tym, że tak powiem, nie powiem, że zęby zjadłem. Akurat napisałem 4 książki na ten temat, a te tematy studiowałem no, ponad 20 lat, a więc na przykład 2 tomy biomagnetyzmu, a więc pola magnetyczne, energia zniszczenia, energia życia, źródło witalności organizmu. Tom drugi, biomagnetyzm, jak wykorzystać uzdrawiający potencjał magnetyzmu. Oczywiście, że się reklamuje w tej chwili. Magnetostymulacja i magnetorelaksacja, jak suplementować organizm polami magnetycznymi i taki skrót dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z biomagnetyzmem, suplementacja polami magnetycznymi, dlaczego jest to niezbędny czynnik dbałości o zdrowie, o urodę również też, o czym będziemy mówić w tym podczas naszego dzisiejszego spotkania. I teraz trzeba zrozumieć jedną rzecz. W jaki sposób, z czego jesteśmy zbudowani? Często o tym mówię. Nasze ciała, w sensie tym biologicznym, chemicznym, fizycznym również, czy też fizykalnym dokładniej, są zbudowane z różnych substancji. Te substancje zbudowane są ze związków chemicznych. Związki chemiczne zbudowane są z pierwiastków. Pierwiastki to są substancje niepodzielne, z których nie da się wyodrębnić żadnych innych substancji. A więc mamy pierwiastki. Jeżeli będziemy mieli kawał pręta miedzianego czy żelaznego, czyste żelazo, nie stal, bo to jest różnica, czy złota, czy czegoś innego, to nawet gdybyśmy kroili na kawałki i tak dalej, to ciągle to będą plasterki złota, żelaza, czy też aluminium i tak dalej, i tak dalej. To ciągle będzie ten sam pierwiastek, ale pierwiastki zbudowane są z atomów. Atomy z jąder atomowych, gdzie są protony, neutrony i krążących wokół nich elektronów. To jest prosta sprawa.
I teraz każdy elektron, jeżeli się znajduje w ruchu, a elektron znajduje się w ruchu, wytwarzają wokół siebie zmienne pole magnetyczne. Jeżeli, dajmy na to, o tu mam nadzieję, że to będzie dokładnie widoczne na tym, jest to przewodnik, przez który płynie prąd, na przykład od umowny kierunek przepływu prądu, bo tak kiedyś się umówiono, nie wiedziano. Tu jest plus, to jest minus, więc umowny kierunek przepływu prądu jest od plusa do minusa. Tak naprawdę mówiąc, to jest odwrotnie. Czyli prąd płynie z miejsca, gdzie jest zbyt dużo elektronów, do miejsca, gdzie jest ich mało. Ale to już mniejsza z tym, to jest taki skrót myślowy. Ale więc tu jest plus, tu jest minus, więc w związku z tym prąd płynie, czyli uporządkowany ruch ładunków elektrycznych w przewodniku, ten, co jest tylko ołówek, ale wyobraźcie sobie metalowy pręt w przewodniku. Przewodnik, czyli substancja, która przewodzi prąd. Z przewodnika można zrobić przewód. Tym przewodem oczywiście przewód elektryczny, więc na przykład to już będzie przewód, który jest przewodnikiem. Taka zabawa troszeczkę słowami, ale wiadomo o co chodzi. A więc jest plus, minus. W związku z tym płynie prąd od plusa do minusa, jeszcze raz powtarzam, umowny kierunek przepływu prądu. I w związku z tym wokół tego przewodnika powstaje pole magnetyczne. Przy okazji jest tak zwana reguła Kciuka, która określa, w którą stronę będą skierowane linie sił pola magnetycznego. A więc jeżeli prąd płynie od plusa do minusa, to obejmujemy ten pręt metalowy, przewodnik, prawą ręką w ten sposób, żeby kciuk wskazywał kierunek płynącego prądu od plusa do minusa, lub odwrotnie, gdyby tu był plus, tu był minus, to trzeba byłoby dłoń ustawić w ten sposób. I popatrzcie, i wówczas te nasze paznokcie pokazują, w którą stronę koliste linie, nie nachodzące na siebie, pola magnetycznego, w którą stronę są skierowane. Dlatego, że linie sił pola magnetycznego mają swój kierunek, przypisany kierunek. A więc te nasze paznokcie, kiedyś miałem taką przygodę w szkole podstawowej, w 8 klasie, kiedy tłumaczyłem te wszystkie zjawiska, i była dziewczyna, no zrobiłem straszną rzecz, kochani, nie rozumiała. Już któryś raz, 5., 6., 10. tłumaczyłem, dziewczyna nie rozumiała, miała bardzo długie, wypielęgnowane paznokcie. Ponieważ ja byłem troszeczkę nieznormalizowany, że tak powiem, więc miałem w biurku potężne nożyce, więc powiedziałem tej dziewczynie: kochanie, słuchaj, od dzisiaj mam nadzieję, że już zapamiętasz, w którą stronę te linie będą skierowane. Daj mi dłoń. Ona mi dała swoją rękę. Znaczy nie w sensie, że oddała mi swoją rękę. To co innego w tym momencie. I ja po prostu pozwoliłem sobie tak ciach, 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 ciach na 3 palcach uciąć je te paznokietki w kształt strzałek. No więc jeżeli ona na początku nie zareagowała, bo nie wiedziała, o co chodzi w ogóle, to był dla niej szok. I jeżeli rękę po prostu przełożyła, to wyobrażacie sobie te strzałeczki już były takimi strzałeczkami, które pokazywały, w którą stronę ten po prostu prąd płynie. Oczywiście zrobiłem straszliwą rzecz, bo dziewczynie się łzy w oczach zakręciły. Dziś to nie wiem, mógłbym siedzieć za to, rodzice mogliby podać mnie do sądu. Natomiast klasa, na początku zapadła totalna cisza, później oczy im się wszystkim rozszerzały jak fajereczki i wszyscy za chwileczkę trzymali się za brzuchy w bezgłośnym śmiechu, a później płakali ze śmiechu. No ale to jest takie wspomnienie wiele, wiele lat temu. Dzisiaj już to by nie przeszło, najprawdopodobniej nie mógłbym się tak wygłupiać i pewnie dokonywać tego typu eksperymentów pedagogicznych, edukacyjnych. No ale w każdym razie już wiecie, o co chodzi. A więc wokół pręta powstaje pole magnetyczne. I my od początku istnienia na naszej planecie Ziemi, na naszej mateczce, jesteśmy zanurzeni, chodzimy na dnie oceanu, po dnie oceanu magnetycznego, dlatego że Ziemia, jądro Ziemi wytwarza pole magnetyczne. Z drugiej strony inne planety,
wszystkie planety wytwarzają pole magnetyczne. Te pola magnetyczne, oczywiście znacznie słabsze niż nasze ziemskie, ono też dociera do Ziemi, ale to nasze pole magnetyczne też nas chroni, ale to już mniejsza z tym. I to pole magnetyczne, ono zarówno steruje wszelkimi procesami, które zachodzą w organizmie, jak i też reguluje te procesy. Dlaczego? Dlatego, że wpływa na nasze elektrony, a więc oddziałuje na cały organizm, na sposób przepływu krwi i tak dalej, bo krew jest magnetyczna, wyobraźmy sobie, bo zawiera chem, czyli związki żelaza. No samo pojęcie hemoglobiny znacie, więc no spłycam oczywiście sobie temat. I teraz co ma to, o czym ja mówię, do dzisiejszego naszego tematu, czyli magnetyczna uroda. Magnetyczna uroda. Jak można wpływać na urodę ciała, stosując jakieś zabiegi magnetyczne, polami magnetycznymi, oczywiście odpowiednio dostosowanymi, bo trzeba rozumieć, że są pola magnetyczne, czy raczej elektromagnetyczne, bardzo destrukcyjne, które mogą nas, po prostu rozstrajają nas, są degenerujące, i są pola pasma terapeutyczne. Jak zwykle. Jak w roślinach są związki trujące, są związki, powiedzmy, uzdrawiające i tak dalej, i tak dalej. To jest normalne. W związku z tym, jeżeli takie pola terapeutyczne będą działały na nasz organizm, na nasze wątroby, na naszą krew, na nasze płuca i tak dalej, to zrozumiałe jest, że działają na wnętrze naszego organizmu, a to przejawia się fajnymi efektami na zewnętrze naszego organizmu, na stan skóry, paznokci, włosów, na cały nasz wygląd i tak dalej, i tak dalej. I na ten temat chciałbym dzisiaj, po tym przydługim wstępie, wam opowiedzieć. To jest bardzo ważna rzecz. Z tym, że pamiętajmy, że skóra, włosy, paznokcie to są tak zwane komórki peryferyjne, które najtrudniej jest zaopatrzyć w witaminy, w minerały, w różne składniki niezbędne, bo one są na peryferiach. Ale z drugiej strony te komórki peryferyjne, skóra, włosy, paznokcie, to jest to znaczy te akurat struktury spotykają się z największym, najczęściej zagrożeniem. Dlaczego? Bo oddziałuje na nas zewnętrzne, nasz świat, w którym żyjemy. Zanieczyszczone powietrze, często brudna woda, na przykład woda z chlorem, pod prysznicem, którą myjemy brud naszego ciała po całym dniu i tak dalej, czy po iluś tam dniach. Dalej, to są gorące nieraz płyny, trzeba ręce gdzieś tam zanurzyć, niechcący myjemy jakieś tam, powiedzmy, naczynia, więc ta woda, te środki chemiczne w wodzie, które wykorzystujemy do mycia naczyń, wszystko to na nas oddziałuje i te komórki peryferyjne w pierwszym rzędzie się z tym spotykają. A więc trzeba je wzmacniać. Jeżeli chcemy wyglądać ładnie, to trzeba zadbać o porządek w naszym organizmie. Czyli stara zasada, uroda zewnętrzna zależy od urody wewnętrznej. I myślę, że po takim wstępie wzrosła w was, kochani, chęć do lajkowania, do subskrybowania, do dzielenia się z waszymi wrażeniami w komentarzach, tudzież dzielenia się linkiem do tej audycji ze swoimi znajomymi, przesyłania na wasze social media i tak dalej, o co was serdecznie proszę. Oczywiście róbcie to. Dzięki temu kanał będzie rósł w górę i do większej ilości ludzi ta wiedza będzie docierać. A teraz, kochani, przejdziemy do rzeczy. Udostępnię ekran, bo trafiłem na bardzo ciekawy artykuł. No właśnie. O, tutaj już mamy. Zaraz tu się pokaże. A więc coś na temat wpływu magnetyzmu. Znaczy, to jest artykuł anglojęzyczny oczywiście. To jest oryginał. Jak zwykle link do takiego artykułu będzie w opisie audycji. Żeby, kochani, znaleźć bez problemu tłumaczenie, translację, to wystarczy, że po kliknięciu w link i znalezieniu tytułu takiej audycji bierzecie ten tytuł w blok, kopiujecie, wklejacie sobie po prostu
ten tytuł ewentualnie tu pokazuje, klik Enter, znajdujecie to wszystko i słuchajcie, i klikacie tłumaczenie strony. A więc ja już miałem to znalezione, ale dzisiaj pokazałem jeszcze raz to wszystko, żeby nie było żadnych problemów. I tutaj się pokazuje, widzicie, angielski, polski. A więc zabieramy się za nasz artykuł, za naszą wiedzę, tylko podwyższę, zwiększę troszeczkę czcionkę, żebyście łatwiej mogli też czytać. Myślę, że będzie już dobrze. Magnetyczna uwodzicielka. Demistyfikacja magnetoterapii w pielęgnacji skóry, a więc mamy magnetoterapię. Magnetoterapia w pielęgnacji skóry, znana również jako magnetyczna pielęgnacja skóry, to popularna technika wykorzystująca siłę magnesów, a raczej pól magnetycznych do poprawy zdrowia skóry i zwiększenia skuteczności produktów pielęgnacyjnych. Choć koncepcja ta może wydawać się dziwna, jej działanie i potencjalne korzyści są naukowo uzasadnione. Ten blok pomoże Ci zrozumieć magnetoterapię w pielęgnacji skóry. Ja tutaj, kochani, odniosę się do tego działania. Jej działanie i potencjalne korzyści są naukowo uzasadnione. Oczywiście, że naukowo są uzasadnione. W końcu te 4 książki, które tu napisałem, nie napisałem z własnej głowy, albo nie brałem tej wiedzy od jakichś oszołomów, nie wiem, foliarzy, tylko to wszystko odbyło się na bazie bardzo poważnych prac naukowych i wielu wykładów, na których bywałem, prowadzonych na przykład przez doktora Horsta Michalisa, szefa potężnego Euroinstytutu Medycyny Energetycznej w Dornbirn w Austrii i również jej odnogi w Liechtenstein i tak dalej, specjalnej akademii. I od lat się tym po prostu zajmuje. W Polsce również są po prostu naukowcy, lekarze, którzy stosują magnetoterapię lub magnetostymulację i tak dalej. Odkrywanie nauki, jak magnetoterapia działa na skórę. Magnetoterapia w pielęgnacji skóry polega na wykorzystaniu pól magnetycznych na skórze w celu uzyskania potencjalnych efektów terapeutycznych. Chociaż dokładne mechanizmy działania magnetoterapii są wciąż badane, istnieją różne sugestie dotyczące jej potencjalnego działania na skórę, w tym pobudzanie krążenia krwi, stymulacji aktywności komórkowej, manipulacji kanałami jonowymi, chodzi o tak zwane kanały jonowe w komórkach, uporządkowania cząsteczek wody, tak, dlatego że pole magnetyczne oddziaływuje na dipole wodne i odpowiednio je ustawia, tak żeby one wchodziły bez przeszkód do wnętrza komórek. To się wszystko dzieje przy pomocy tak zwanych półfal magnetycznych, ale to wszystko opisuje między innymi w książce Magnetostymulacja, magnetorelaksacja, o tutaj napisane, myślę, że ludzkim językiem, przynajmniej takie mam, powiedzmy, taki mam feedback od wielu ludzi, czytelników. Dalej, redukcji stresu i relaksacji. Należy zauważyć, że chociaż magnetoterapia wydaje się obiecującą metodą pielęgnacji skóry, konieczne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć jej mechanizmy działania i skuteczność. Ponadto indywidualne reakcje na magnetoterapię mogą się różnić i nie każdy odniesie takie same korzyści. Podobnie jak w przypadku każdego zabiegu pielęgnacyjnego, przed włączeniem magnetoterapii do swojej codziennej rutyny należy skonsultować się z dermatologiem lub innym pracownikiem służby zdrowia, zwłaszcza jeśli występują choroby skórne lub inne schorzenia. Kochani, ja tutaj nie mogę powstrzymać uśmiechu. Dlaczego? Dlatego, że to zdanie należy skonsultować. To jest takie, wiecie, taka tarcza ochronna, którą każdy trzyma w garści, na wszelki wypadek skonsultować. A co ci dermatolodzy lub pracownicy służby zdrowia, czyli lekarze, wiedzą na temat magnetoterapii w ogóle? Ogromna większość z nich nie ma zielonego pojęcia. Tak jak nie ma pojęcia o odżywianiu, o wpływie pokarmu, jedzenia i w ogóle produktów do jedzenia na stan zdrowia. Czy się to komuś podoba, kochani, czy nie? Wiem, o czym mówię, bo wiem, o czym mówię. No po prostu ci ludzie nie mają po prostu pojęcia. I nie jest to zadzieranie z mojej strony nosa, tylko po prostu przez wiele, wiele lat
grubo ponad 25 lat, jak zajmuję się 27 chyba, jak zajmuję się profilaktyką zdrowotną, to zdobyłem pewną wiedzę na temat niewiedzy tychże ludzi. Efekt pola magnetycznego. Bliższe spojrzenie na korzyści dla skóry. Efekt pola magnetycznego w pielęgnacji skóry odnosi się do oddziaływania pól magnetycznych na skórę, co może potencjalnie przynieść szereg korzyści. Chociaż dokładne mechanizmy tego zjawiska są wciąż badane, zaproponowano kilka potencjalnych korzyści dla skóry, w tym poprawę krążenia krwi, absolutnie tak, zwiększone dostarczanie składników odżywczych, absolutnie tak, stymulację metabolizmu komórkowego, działanie przeciwzapalne, promowanie relaksu i redukcji stresu, poprawę nawilżenia i elastyczności skóry oraz potencjalne działanie przeciwstarzeniowe, czyli anti-aging, a także działania w kierunku longevity, czyli po prostu długiego życia. Ponadto indywidualne reakcje na magnetoterapię mogą się różnić i nie każdy odniesie takie same korzyści. Przed włączeniem magnetoterapii do pielęgnacji skóry skonsultuj się z dermatologiem lub specjalistą, więc powtórzenie tego wszystkiego, tak jak zaleca się to w przypadku każdego zabiegu pielęgnacyjnego, zwłaszcza w przypadku chorób skóry lub innych schorzeń. Od teorii do praktyki. Dowody kliniczne potwierdzające skuteczność magnetoterapii. Chociaż te dane kliniczne dostarczają wstępnych dowodów na potencjalne korzyści magnetoterapii dla zdrowia skóry, konieczne są dalsze, dobrze zaprojektowane badania kliniczne w celu ustalenia jej skuteczności i określenia najlepszych schematów leczenia. Ponadto indywidualne reakcje na magnetoterapię mogą się różnić, a dalsze badania są niezbędne w celu określenia kryteriów doboru pacjentów i potencjalnych skutków ubocznych. Dlatego też przed wprowadzeniem magnetoterapii do codziennej pielęgnacji skóry, szczególnie w przypadku chorób skóry lub innych schorzeń, niezwykle ważne jest skonsultowanie się z dermatologiem lub, nie wiem dlaczego teraz relator mówi dermatologiem, z dermatologiem lub kompetentnym w danej dziedzinie po prostu lekarzem. Magnetyzm i komórki skóry. Zrozumienie głębokiego wpływu. Zrozumienie głębokiego wpływu magnetyzmu na komórki skóry wymaga zbadania różnych metod, za pomocą których pola magnetyczne oddziałują na funkcje komórkowe. Badania w tej dziedzinie wciąż trwają, a nowe możliwości obejmują modulację kanałów jonowych, szlaki sygnałowe w komórkach, regulację ekspresji genów, funkcję mitochondriów, czyli centrów energetycznych komórek, przebudowę macierzy zewnątrzkomórkowej, czyli tej przestrzeni, w której komórki pływają, oraz uwalnianie neuroprzekaźników. Lepsze zrozumienie interakcji pól magnetycznych z komórkami skóry może otworzyć nowe możliwości projektowania przełomowych terapii zabiegów pielęgnacyjnych, które promują zdrowie i witalność skóry. Obalanie mitów, rozprawianie się z powszechnymi błędnymi przekonaniami na temat magnetoterapii. Rozprawienie się z powszechnymi błędnymi przekonaniami na temat magnetoterapii jest kluczowe dla zrozumienia jej potencjalnych korzyści i wad. Oto kilka mitów dotyczących magnetoterapii związanych z nim prawd. Kochani, ja teraz nie będę odczytywał tych paru punktów. Dlaczego? Dlatego, że za chwileczkę te punkty się pojawią i będzie analiza tych wszystkich punktów. Więc rozwiewając te powszechne nieporozumienia, ludzie mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące włączenia magnetoterapii do swojej pielęgnacji skóry i lepiej docenić jej potencjalne korzyści i wady. A więc obalamy najpopularniejsze mity na temat magnetoterapii w pielęgnacji skóry. Obalanie głównych mitów na temat magnetoterapii w pielęgnacji skóry wiąże się z rozwianiem błędnych przekonań i przedstawieniem rzetelnych informacji na temat potencjalnych korzyści i ograniczeń tego zabiegu. Oto kilka częstych błędnych przekonań dotyczących magnetoterapii w pielęgnacji skóry związanych z nią faktów. Po pierwsze, pierwszy mit. Magnetoterapia jest w stanie wyleczyć każdy problem skórny. Prawda.
Magnetoterapia może leczyć określone choroby skóry, ale nie jest lekarstwem na wszystko. Jej skuteczność różni się w zależności od konkretnego problemu skórnego, rodzaju skóry danej osoby oraz stopnia nasilenia problemu. Magnetoterapia powinna być stosowana jako element pełnego programu pielęgnacji skóry, a osoby z problemami skórnymi powinny zwrócić się o pomoc do specjalisty w celu znalezienia odpowiednich alternatywnych metod leczenia. Tutaj dodam od siebie, że leczenie problemów skórnych poprzez stosowanie różnego rodzaju tak zwanych pigułek niewiele da, jeżeli nie zadbamy o nasz organizm. A więc jeżeli go nie dożywimy, jeżeli nie wyregulujemy tak zwanej mikrobioty jelitowej, nie zadbamy przede wszystkim o jelito, o wątrobę i tak dalej, i tak dalej. A więc tutaj jest niezbędny program kompleksowej suplementacji organizmu, przy pomocy której właśnie te procesy będą zachodziły, a więc oczyszczanie, będzie domineralizowanie organizmu, odkwaszenie, czyli pozbycie się po prostu wielu toksyn, regulacja poziomu cukru i insuliny we krwi, dożywienie komórek i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście rewitalizacja tak zwanej mikrobioty jelitowej, czyli po prostu odbudowa nazywanej kiedyś florą tych wszystkich żyjątek, które mamy w sobie, tych dobroczynnych bakterii. Następny mit. Magnetoterapia działa natychmiastowo i przynosi natychmiastowe korzyści. Oczywiście jest to bzdura. Często trzeba, powiedzmy, kilkunastu zabiegów, 10-15 zabiegów, żeby organizm zaczął reagować odpowiednio. Dobrze. Magnetoterapia, podobnie jak wiele zabiegów pielęgnacyjnych, wymaga ciągłego i długotrwałego stosowania, by przynieść widoczne korzyści. Podczas gdy niektórzy odczuwają korzyści już po kilku sesjach, inni mogą potrzebować kilku tygodni lub miesięcy regularnej terapii, aby zaobserwować znaczące zmiany w swojej skórze. Cierpliwość i wytrwałość są niezbędne przy włączaniu magnetoterapii do pielęgnacji skóry. Mit następny. Silniejsze magnesy dają lepsze efekty w magnetoterapii. Kochani, skuteczność magnetoterapii zależy nie tylko od siły magnesów. I tutaj dodam od siebie, że wcale nie chodzi o to, żeby pole było silne, dlatego że są potężne badania naukowe, które mówią wyraźnie, im słabsze pole magnetyczne, ale dłużej stosowane, tym będzie lepszy efekt. Czyli im bardziej delikatny impuls, tym silniej działa. Są nawet w tej dziedzinie były nagrody Nobla i to opisuję w tej mojej książce Magnetostymulacja, magnetorelaksacja, wymieniam nazwiska naukowców, którzy otrzymali z tego tytułu Nagrodę Nobla i tak dalej, i tak dalej. Według badań częstotliwość, czas trwania i metoda aplikacji magnetoterapii mogą odgrywać ważniejszą rolę w uzyskaniu pożądanych rezultatów. A więc nie siła, nie tak zwany wpływ, czyli indukcja pola magnetycznego, natężenie pola magnetycznego. Ponadto nadmierna ekspozycja na silne pola magnetyczne może być niebezpieczna i należy jej unikać bez odpowiedniego nadzoru. Oczywiste. Następny mit. Magnetoterapia nie ma skutków ubocznych i jest całkowicie bezpieczna. Magnetoterapia jest ogólnie uważana za bezpieczną, jeśli jest stosowana zgodnie z instrukcją, jednak może nie być odpowiednia dla wszystkich. U niektórych osób mogą wystąpić drobne działania niepożądane, takie jak podrażnienie skóry, zaczerwienienie lub dyskomfort, szczególnie po długotrwałym lub nadmiernym stosowaniu. Osoby z niektórymi schorzeniami lub wszczepionym sprzętem medycznym, takim jak rozrusznik serca, powinny unikać magnetoterapii lub skonsultować się z lekarzem przed jej zastosowaniem. Tak, oczywiście, wszystko zależy od tego, jakiego typu urządzenia stosujemy i jaka jest jakby moc tego oddziaływania, czyli natężenie pola, czyli indukcja pola i tak dalej. Ale magnetoterapia jest to bardzo szerokie pojęcie, które w sobie łączy między innymi i tutaj jak piszę magnetostymulację i magnetorelaksację i typowa magnetoterapia stosuje pola
1000 razy silniejsze, rzędu militesli, mili, 1/1000 Tesli, Tesla jednostka indukcji magnetycznej, a więc stosuje magnetoterapia pola rzędu militesli w odróżnieniu od magnetorelaksacji, magnetostymulacji, gdzie te pola mają natężenia rzędu mikrotesli, 1000 razy mniejsze. I teraz, jeżeli uwzględnimy natężenie pola ziemskiego, w zależności od miejsca, gdzie jesteśmy na Ziemi, na przykład czy na równiku, czy na biegunie, to na biegunie mamy natężenie pola ziemskiego około 90 paru mikrotesli, na biegunie około 50 mikrotesli, średnio około 75 mikrotesli. I w związku z tym magnetostymulacja i magnetorelaksacja, dwie siostry, że tak powiem, podobne bardzo działania mają, odznaczają się tym, że mają bardzo słabe natężenia właśnie rzędu mikrotesli, rzędu 30, 40, 50 mikrotesli, czyli mają natężenia bardzo bliskie pola magnetycznego Ziemi, a nawet mniejsze. Dla przykładu, urządzenie MIM-2, miniaturowy impulsator magnetyczny, opracowany przez pana Andrzeja Fiedoruka, od prawie 40 chyba lat stosowany w Polsce. To był pierwszy tego typu, chyba było pierwsze urządzenie, tak, pierwsze urządzenie w Polsce tak skonstruowane, rewelacyjny zresztą aparat. Nie musi mieć zasilania zewnętrznego, chociażby, no zresztą 3 wywiady z panem Andrzejem Fiedorukiem mamy na playliście wywiady, możecie to sobie odświeżyć, więc ten MIM-2 ma natężenie 5 mikrotesli, więc bez problemu można nosić również tego typu urządzenia, stosować wtedy, kiedy mamy rozrusznik serca. I ja znowu powtarzam, to wszystko zostało opisane między innymi w tej mojej książce. Dalej. Mit następny. Magnetoterapię można stosować zamiast konwencjonalnych zabiegów pielęgnacyjnych i zalecanych przez specjalistów. Magnetoterapia nie powinna być traktowana jako substytut tradycyjnych zabiegów pielęgnacyjnych zalecanych przez dermatologów lub innych pracowników służby zdrowia. Chociaż może uzupełniać istniejące programy pielęgnacyjne i oferować dodatkowe korzyści, nie zastępuje produktów ani zabiegów medycznych. Oczywiste. Osoby z nietypowymi problemami skórnymi powinny spotkać się z dermatologiem, aby uzyskać spersonalizowane sugestie i schematy leczenia. Na ten temat już się wypowiadałem wcześniej, więc nie będę już teraz się powtarzał. Następny mit. Skuteczność magnetoterapii jest poparta przytłaczającą ilością danych naukowych. Chociaż niektóre dane naukowe sugerują, że magnetoterapia może być korzystna w przypadku określonych schorzeń skóry, konieczne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć jej mechanizmy działania, skuteczność i bezpieczeństwo. Choć magnetoterapia jest obiecująca, należy podchodzić do niej z ostrożnością, a przed jej zastosowaniem w pielęgnacji skóry warto zapoznać się z recenzowaną literaturą naukową, zasięgnąć porady ekspertów. Oczywiście, jak zawsze, wiedza to jest nasza broń i dlatego ja przez wiele lat poznawałem tę dziedzinę, przez wiele lat się szkoliłem i zwłaszcza u niemieckich, u polskich i rosyjskich specjalistów bywam na wielu wykładach, również polskich naukowców, którzy to preferują. Poznałem między innymi osiągnięcia profesora Aleksandra Sieronia, polskiego specjalisty w dziedzinie zastosowań magnetostymulacji. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że nie ma czegoś takiego, że pola magnetyczne oddziałują jakoś uzdrawiającą, no to po prostu żal mi, no to ten człowiek nie ma zazielonego nawet pojęcia o tym, o czym on mówi. I zarzuca na przykład, no nie tylko mnie, ale tym, którzy stworzyli tę naukę, którzy odkrywają to, bo ja nie jestem żadnym odkrywcą, ja tylko znajduję artykuły naukowe, książki, opracowanie naukowe,
przekładam ten skomplikowany często język na prosty język, publikuję, praktykuję również na sobie samym, na wielu innych ludziach, bo miałem takie przypadki, prowadziłem na przykład zabiegi dla ludzi z SM, po prostu ze stwardnieniem rozsianym, przy pomocy urządzeń do magnetostymulacji, pod kierunkiem zresztą lekarza, ordynatora po prostu w jednym ze szpitali wojskowych, pominę w tej chwili nazwisko, który był przeszkolony w Szwajcarii w dziedzinie magnetostymulacji, który robił konkretne badania, testy przed tymi zabiegami i chyba po miesiącu czasu zabiegi, testy po zabiegach i tak, i było widać czarno na białym, że tak powiem, zresztą praktyka pokazywała, jak świetnie te pola magnetyczne działały na tych chorych. No tutaj w tej chwili teraz tego tematu nie rozwijam dalej. Rzeczywistość kontra wyobrażenia. Co magnetoterapia może naprawdę zrobić dla twojej skóry? Aby zrozumieć potencjalny wpływ magnetoterapii na skórę, należy odróżnić rzeczywiste korzyści od tych pozornych. Oto podsumowanie korzyści, jakie magnetoterapia może przynieść twojej skórze, według najnowszych badań. Przepraszam bardzo. Od czasu do czasu trzeba się odświeżyć. Rzeczywiste korzyści. Magnetoterapia może zwiększyć penetrację i wchłanianie składników aktywnych zawartych w produktach do pielęgnacji skóry, na przykład w kremach. Magnetoterapia wykorzystująca pole magnetyczne do wspomagania dystrybucji produktu ma potencjał zwiększania skuteczności terapii miejscowych, umożliwiając dotarcie ważnych substancji chemicznych do głębszych warstw skóry. Niektóre badania sugerują, że magnetoterapia może zmniejszać stany zapalne skóry. Tak się dzieje. Poprzez modulację szlaków zapalnych i redukcję cytokin prozapalnych, magnetoterapia może pomóc złagodzić zaczerwienienie, obrzęk i podrażnienia związane z chorobami zapalnymi skóry, takimi jak trądzik, egzema czy trądzik różowaty. Udowodniono, że magnetoterapia wspomaga rozszerzenie naczyń krwionośnych, absolutnie tak, i zwiększa przepływ krwi do skóry. Poprzez poprawę krążenia magnetoterapia może wspomagać dostarczanie tlenu i składników odżywczych do komórek skóry, wspomagając naprawę tkanek, regenerację i kondycję ogólną skóry. Według badań magnetoterapia może stymulować produkcję kolagenu w skórze. Kolagen to niezbędne białko, które zapewnia skórze wsparcie strukturalne i elastyczność. Magnetoterapia może poprawić jędrność, elastyczność i teksturę skóry poprzez stymulację syntezy kolagenu, a tym samym zminimalizować widoczność drobnych linii i zmarszczek. Wyobrażone korzyści. Chociaż niektórzy mogą zauważyć szybką poprawę wyglądu lub tekstury skóry po zastosowaniu magnetoterapii, zazwyczaj wymagane są znaczące i długotrwałe rezultaty. Nie należy oczekiwać, że magnetoterapia przyniesie szybkie lub spektakularne rezultaty po pojedynczej sesji lub zabiegu. Tak jak mówiłem, moje doświadczenia mówią, że trzeba często przy różnego rodzaju zabiegach takich terapeutycznych 10 do kilkunastu zabiegów w ciągu miesiąca, czyli dobrze byłoby nawet codziennie przeprowadzać jeden zabieg, chyba że to są urządzenia, słuchajcie, do użytku domowego, stać kogoś na to, na przykład urządzenia typu Bemer, typu Cloud lub jakieś inne. Zakupiliśmy, to są zwykle koszty rzędu 20 paru tysięcy złotych, ale możemy wykorzystywać je dla całej rodziny i brać na przykład zabiegi 2-3 razy dziennie i tak dalej. Magnetoterapia nie jest uniwersalnym lekarstwem na wszystkie schorzenia skóry. Chociaż może przynosić korzyści w przypadku niektórych problemów, takich jak stany zapalne, zaburzenia krążenia czy utrata kolagenu, jej skuteczność różni się w zależności od czynników, takich jak konkretny problem skórny, reakcja pacjenta i protokół leczenia.
Magnetoterapii nie należy stosować zamiast profesjonalnych zabiegów pielęgnacyjnych przepisanych przez dermatologów lub innych pracowników służby zdrowia. Chociaż może ona uzupełniać i wzmacniać istniejące procedury pielęgnacyjne, nie zastępuje ona medycznych produktów do pielęgnacji skóry ani zabiegów przeznaczonych do leczenia konkretnych schorzeń skóry. Magnetoterapia jest generalnie uważana za bezpieczną, jeśli jest stosowana zgodnie z instrukcją. Jednak może nie być odpowiednia dla każdego. U niektórych osób mogą wystąpić drobne działania niepożądane. Tutaj powiem o tak zwanej nadwrażliwości elektromagnetycznej, ale to tylko wskazuje na to, że po prostu ta terapia działa. Wówczas można ewentualnie zmniejszyć natężenia i tak dalej, i tak dalej. A więc mogą wystąpić drobne działania niepożądane, tak jak podrażnienie skóry, zaczerwienienie wskutek zwiększonego przepływu krwi lub dyskomfort, szczególnie po długotrwałym lub nadmiernym stosowaniu. Przed zastosowaniem magnetoterapii osoby z określonymi schorzeniami lub implantami powinny skonsultować się ze specjalistą. To jest prawda, implanty to już jest inszość, dlatego tutaj zastosowanie pól terapeutycznych, pól magnetycznych o dużych natężeniach, czyli typowej magnetoterapii, absolutnie wymaga konsultacji ze specjalistami. Natomiast jeżeli stosujemy magnetostymulację, magnetorelaksację, gdzie te pola są rzędu natężenia pola magnetycznego Ziemi, to nie ma żadnego niebezpieczeństwa. No trzeba, słuchajcie, no nie muszę wam tłumaczyć, jesteście logicznymi ludźmi. Jeżeli cały czas chodzimy w polu magnetycznym Ziemi, oprócz tego oddziałują na nas na przykład pola magnetyczne komórek, laptopów i tak dalej, i nikt z producentów nie ostrzega. Słuchaj, jeżeli masz implanty, nie posługuj się komórką. Jeżeli masz implanty, nie posługuj się laptopem i tak dalej. Rozumiecie sami, o co chodzi. Dalej. Spektrum bezpieczeństwa. Ocena ryzyka związanego z magnetycznymi zabiegami na skórę. Ocena zagrożeń związanych z magnetycznymi zabiegami na skórę wymaga uwzględnienia takich aspektów jak siła i czas ekspozycji, indywidualna podatność oraz potencjalne skutki uboczne. Chociaż magnetoterapia jest ogólnie uważana za bezpieczną, jeśli jest stosowana zgodnie z zaleceniami. Niezwykle ważne jest, aby być świadomym potencjalnych zagrożeń i środków ostrożności. Oto jak ocenić profil bezpieczeństwa magnetycznych zabiegów na skórę. Siła pól magnetycznych, inaczej natężenie pola, albo inaczej indukcja, czyli wpływ pola magnetycznego. Siła pola magnetycznego stosowanego w zabiegach na skórę różni się w zależności od sprzętu lub produktu. Chociaż pola magnetyczne o niskiej sile, tu mówimy o mocy raczej, o tak zwanej wielkości indukcji, o wielkości natężenia. Więc chociaż pola magnetyczne o niskiej sile są zazwyczaj uważane za bezpieczne w zabiegach miejscowych, pola magnetyczne o wysokiej sile mogą budzić obawy, szczególnie w przypadku długotrwałego lub wielokrotnego stosowania. Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących norm i unikać długotrwałej ekspozycji na silne pola magnetyczne. Kochani, my dzisiaj jesteśmy cały czas poddawani wpływom wielu technicznych pól elektromagnetycznych, o których nie mamy pojęcia, a które przechodzą przez nasze ciała jak przez sita. Pole magnetyczne Ziemi w ciągu ostatnich 50 lat zmniejszyło się o 50%. To jest tragedia. A na to miejsce nastąpiło oddziaływanie tych przemysłowych pól magnetycznych. Czyli to pole prozdrowotne Ziemi zanika coraz bardziej, a coraz bardziej też na nas oddziałują techniczne pola magnetyczne. O tym piszę w moich książkach. Z jak szkodliwymi skutkami my się spotykamy. O tym pisał ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak, prekursor biomagnetyzmu w Polsce. Niesamowita wręcz postać. Dzięki niemu powstały pierwsze moje książki, między innymi właśnie ten biomagnetyzm, i tu w pierwszych słowach, znaczy na samym początku tej książki, pisze w hołdzie
profesorowi Włodzimierzowi Sedlakowi. To nie będzie widoczne, ale to po prostu mam. Bez profesora Sedlaka i bez wielu jego uczniów, późniejszych profesorów, profesora Mariana Wnuka, wielu innych, te moje prace by kompletnie nie powstały. Dalej, drugi punkt. Czas ekspozycji. Czas ekspozycji na pola magnetyczne może wpływać na prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych skutków. Krótkotrwałe lub przerywane stosowanie zabiegów magnetycznych na skórę jest mniej szkodliwe niż długotrwałe lub ciągłe narażenie. Kochani, często takie zabiegi trwają 8 minut, kilkanaście minut, 20 minut i jest to wszystko. Nie trzeba godzinami po prostu leżeć pod wpływem tych pól magnetycznych. Aby zminimalizować potencjalne zagrożenie, zaleca się ograniczenie czasu trwania sesji zabiegowych i przestrzeganie ustalonych limitów użytkowania. Ale nowoczesne urządzenia mają po prostu odpowiednio przyciski, ustawia się odpowiedni program i on automatycznie się wyłącza. Wrażliwość indywidualna. Wrażliwość poszczególnych osób na pola magnetyczne różni się w zależności od takich czynników jak wrażliwość skóry, historia choroby, istniejące wcześniej schorzenia. Osoby z określonymi schorzeniami, takimi jak epilepsja, rozruszniki serca lub wszczepione urządzenia medyczne oraz kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem zabiegów magnetycznych na skórze, aby zagwarantować ich bezpieczeństwo. Potencjalne działania niepożądane. Chociaż rzadko u niektórych osób mogą wystąpić drobne działania niepożądane po zastosowaniu terapii magnetycznej, tak jak podrażnienie skóry, zaczerwienienie lub dyskomfort. Działania te są zazwyczaj przejściowe i ustępują samoistnie. Jeśli jednak występują uporczywie lub poważne działania niepożądane, należy przerwać stosowanie i zwrócić się o pomoc lekarską. Kochani, tutaj zazwyczaj dochodzi do tak zwanego kryzysu ozdrowieńczego, czyli pojawiają się objawy subiektywnego pogorszenia się samopoczucia. Oznacza, to jest błogosławiony efekt, bo generalnie świadczy o tym, że terapia działa i coś się zaczyna dziać w organizmie, coś dobrego, a nie coś złego. Następuje mała rewolucja po prostu w organizmie. Wzbudzany jest na przykład metabolizm, przyspieszone usuwanie toksyn chociażby i w związku z tym, jeżeli ani wątroba, ani nerki nie są w stanie oczyszczać organizmu z tego nadmiaru toksyn uwalnianych z komórek i z tkanek, to te toksyny muszą wyjść przez skórę jako trzecią nerkę. No i widzimy, że jakieś zaczerwienienia, jakieś wypryski i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko w porządku. Bezpieczeństwo długoterminowe. Chociaż badania krótkoterminowe przyniosły obiecujące rezultaty, bezpieczeństwo długoterminowe zabiegów magnetycznych na skórę jest obecnie przedmiotem badań. Konieczne są dalsze badania w celu określenia potencjalnych zagrożeń i korzyści wynikających z długotrwałego lub wielokrotnego stosowania. Monitorowanie pojawiających się problemów bezpieczeństwa i prowadzenie długoterminowych badań ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa terapii magnetycznych na skórę. Włączanie magnetoterapii do pielęgnacji skóry. Włączenie magnetoterapii do pielęgnacji skóry może być prostym i skutecznym sposobem na jej ulepszenie i potencjalną poprawę zdrowia skóry. Oto jak możesz włączyć magnetoterapię do swojej pielęgnacji. Szukaj produktów do pielęgnacji skóry, które wykorzystują składniki lub formuły z dodatkiem magnesów. Tak, mikromagnesów, aby wykorzystać moc magnetoterapii. Mogą to być serum, balsamy, maski lub urządzenia nasączone cząsteczkami magnetycznymi lub wykorzystujące tę technologię. Dodaj te produkty do swojej codziennej lub cotygodniowej pielęgnacji skóry zgodnie z zaleceniami. Maski magnetyczne, często nazywane magnetycznymi maskami na twarz lub maskami magnetytowymi, to popularna metoda magnetoterapii. Maski te zawierają bogate w żelazo składniki, takie jak magnetyt, który jest przyciągany przez magnesy. Po nałożeniu maski na skórę delikatnie usuń ją za pomocą magnetycznej pałeczki bez spłukiwania. Ta technika pomaga usunąć zanieczyszczenia, pozostawiając skórę miękką, gładką i odświeżoną.
Magnetyczne urządzenia do pielęgnacji twarzy, takie jak różdżki lub wałki do masażu, można stosować w codziennej pielęgnacji skóry, aby poprawić wchłanianie produktów i zapewnić uczucie relaksu. Po nałożeniu ulubionego serum lub kremu nawilżającego, użyj magnetycznego narzędzia, aby delikatnie wmasować substancję w skórę, wykonując ruchy od dołu do góry. Pole magnetyczne narzędzia może poprawić krążenie, zmniejszyć obrzęki i zwiększyć ogólną skuteczność produktów do pielęgnacji skóry. Magnetoterapię można zastosować w połączeniu z innymi zabiegami pielęgnacyjnymi skóry, aby zmaksymalizować ich skuteczność. Produkty z dodatkiem magnesu można stosować przed lub po innych zabiegach, tak jak peeling, maseczka lub terapia LED, czyli naświetlania. Światłoterapia. Pole magnetyczne może poprawić penetrację produktu i skuteczność zabiegów uzupełniających. Dodam tutaj, że terapia LED, czyli naświetlanie, na przykład promieniowanie podczerwone, chociażby, lub inny rodzaj promieniowania, są często wykorzystywane. Na pewno słyszeliście o lampach Bioptron, na przykład firmy Cepter czy jakichś innych, również systemu Bemer i tak dalej, i tak dalej. Włączając magnetoterapię do swojej pielęgnacji skóry, należy ściśle przestrzegać instrukcji dołączonych do produktu. Przepraszam. Należy zwrócić uwagę na zalecaną częstotliwość stosowania, techniki aplikacji oraz wszelkie środki ostrożności i przeciwwskazania podane przez producenta. Stosowanie produktów do magnetoterapii zgodnie z zaleceniami zapewni bezpieczeństwo i zmaksymalizuje skuteczność. Podobnie jak w przypadku każdego nowego produktu lub zabiegu pielęgnacyjnego, niezwykle ważne jest, aby ocenić reakcję skóry na magnetoterapię. Jeśli wystąpią jakiekolwiek niepożądane reakcje, takie jak podrażnienie, wspomniane już zaczerwienienie lub dyskomfort, należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z dermatologiem, specjalistą do pielęgnacji skóry. Dostosuj swoją pielęgnację do potrzeb i wrażliwości swojej skóry. Rozpoczęcie terapii magnetycznej. Porady dla początkujących. Rozpoczęcie stosowania magnetoterapii może być ekscytującym uzupełnieniem codziennej pielęgnacji skóry, niosąc ze sobą potencjalne korzyści dla jej zdrowia i ogólnego samopoczucia. Oto kilka pomysłów dla początkujących, które pomogą im rozpocząć przygodę z magnetoterapią. Poznaj podstawy. Zapoznaj się z magnetoterapią i jej wpływem na skórę. Dowiedz się o potencjalnych korzyściach, tak jak lepsze wchłanianie produktu, krążenie i relaksacja. Wybieraj produkty wysokiej jakości. Wybieraj wysokiej jakości produkty do pielęgnacji skóry z dodatkiem magnesu od renomowanych marek. Szukaj produktów, które zawierają bezpieczne i skuteczne składniki oraz cieszą się pozytywnymi opiniami użytkowników. Rozważ rozpoczęcie od jednego lub dwóch produktów do magnetoterapii, aby włączyć je do swojej rutyny. Najpierw wykonaj test płatkowy. Przed zastosowaniem produktów do magnetoterapii na całej twarzy lub ciele przeprowadź test płatkowy na niewielkim fragmencie skóry, aby wykluczyć ewentualne nieprzyjemne reakcje lub nadwrażliwość. Nałóż niewielką ilość produktu na wewnętrzną stronę nadgarstka lub łokcia i odczekaj 24 godziny, aby sprawdzić, czy nie wystąpi podrażnienie lub reakcja alergiczna. Ale takie reakcje, kochani, alergiczne mogą występować wówczas, kiedy jesteśmy bardzo mocno zatoksycznieni. Przestrzegaj instrukcji produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję producenta i postępuj zgodnie z nią. Zwróć uwagę na zalecaną częstotliwość stosowania, techniki aplikacji oraz wszelkie ostrzeżenia i przeciwwskazania. Przestrzeganie instrukcji produktu pomoże zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność. Zacznij powoli. Wprowadzaj magnetoterapię do swojej pielęgnacji skóry stopniowo, aby dać jej czas na adaptację. Zacznij od niskiej częstotliwości stosowania, na przykład raz lub 2 razy w tygodniu i stopniowo zwiększaj częstotliwość w razie potrzeby. Monitoruj reakcję skóry i odpowiednio modyfikuj swoją pielęgnację. Sensowne. Połącz z delikatną pielęgnacją skóry. Włącz magnetoterapię do swojej delikatnej i odżywczej pielęgnacji.
Używaj delikatnych środków myjących, nawilżających kremów i kremów z filtrem przeciwsłonecznym, aby Twoja skóra była zdrowa i chroniona. Podczas stosowania magnetoterapii unikaj silnych lub ściernych produktów, takich wiecie, chodzi o peeling, które mogą powodować podrażnienia skóry. Bądź cierpliwy. Magnetoterapia, podobnie jak każdy inny zabieg pielęgnacyjny, może wymagać czasu, aby przynieść widoczne korzyści. Bądź cierpliwy i konsekwentny w swoim programie, pozwalając skórze zaadaptować się do zabiegu. Rezultaty mogą różnić się w zależności od rodzaju skóry, problemów i indywidualnej reakcji. Zabiegi zrób to sam, a zabiegi profesjonalne. Wybór ścieżki. Wybór między zabiegami magnetoterapii zrób to sam i profesjonalnymi zabiegami magnetoterapii zależy od Twoich celów pielęgnacyjnych, budżetu, poziomu komfortu w stosowaniu metod. Zrób to sam oraz stopnia zaawansowania Twoich problemów skórnych. Oto jak wybrać najlepszą dla siebie ścieżkę. Domowe zabiegi magnetoterapii. Domowe zabiegi magnetoterapii są często tańsze niż zabiegi profesjonalne. Produkty do pielęgnacji skóry z dodatkiem magnesów, mikromagnesów oraz sprzęt magnetyczny do użytku domowego są dostępne w rozsądnych cenach. Zabiegi zrób to sam pozwalają na wygodne wykonywanie magnetoterapii w zaciszu własnego domu, w dogodnym dla Ciebie czasie. Produkty z dodatkiem magnesów można włączyć do codziennej pielęgnacji skóry bez konieczności umawiania się na wizytę czy też dojazd. Zabiegi zrób to sam zapewniają większą kontrolę nad częstotliwością, długością i intensywnością sesji magnetoterapii. Możesz dostosować swoją rutynę do potrzeb i preferencji swojej skóry, modyfikując ją w miarę upływu czasu. Domowe zabiegi magnetoterapii są zazwyczaj mniej rygorystyczne niż zabiegi profesjonalne, dzięki czemu nadają się do leczenia łagodnych, umiarkowanych problemów skórnych lub jako zabieg podtrzymujący między sesjami u ekspertów. I teraz zwróćmy, kochani, uwagę na profesjonalne zabiegi magnetoterapii. Profesjonalne zabiegi magnetoterapii przeprowadzane są przez wykwalifikowanych ekspertów, takich jak dermatolodzy, specjaliści do spraw pielęgnacji skóry, specjalizujących się zarówno w pielęgnacji skóry, jak i w magnetoterapii. Mogą oni udzielać spersonalizowanych zaleceń, tworzyć unikalne programy zabiegowe i monitorować postępy w czasie. Profesjonalne zabiegi mogą wymagać specjalistycznego sprzętu i zaawansowanej technologii, które nie są dostępne do użytku domowego. Aby uzyskać bardziej intensywne i ukierunkowane rezultaty, można zastosować silne magnesy, spersonalizowane metody aplikacji oraz terapie skojarzone. Znaczy, mówiąc tutaj, autorzy, mówiąc silne magnesy, mówią o urządzeniach, które wytwarzają po prostu pola magnetyczne o większym natężeniu. Profesjonalne kliniki zajmujące się pielęgnacją skóry lub ośrodki medyczne mogą zapewnić kompleksowe podejście dla zdrowia skóry, łącząc magnetoterapię z innymi zabiegami, takimi jak zabiegi na twarz, peelingi chemiczne lub mikronakłuwanie, aby zmaksymalizować efekty. Profesjonalne zabiegi magnetoterapii mogą być bardziej odpowiednie dla osób z poważnymi lub złożonymi problemami skórnymi, które wymagają specjalistycznej oceny i leczenia. Dermatolodzy potrafią zidentyfikować podstawowe problemy i zaproponować skuteczne metody leczenia. Następnie integracja terapii magnetycznej z tradycyjnymi praktykami pielęgnacji skóry. Włączenie terapii magnetycznej do standardowych zabiegów pielęgnacyjnych może zapewnić bardziej kompleksowe podejście do zdrowia i dobrego samopoczucia skóry. Oto jak możesz włączyć terapię magnetyczną do swojej codziennej pielęgnacji. Zacznij od oczyszczania skóry łagodnym środkiem myjącym, aby usunąć brud, sebum i zanieczyszczenia. Możesz użyć swojego ulubionego środka myjącego lub wybrać taki, który zawiera magnesy, aby uzyskać dodatkowe korzyści. Ja na przykład polecam specjalne mydła oleowe bardzo wysokiej jakości. Sam użyłem takich mydeł do pielęgnacji całego ciała, do mycia włosów i tak dalej. Środki. Mam akurat dostęp. Są po prostu rewelacyjne, są wysokowydajne. Wmasuj środek myjący wilgotną skórę umiarkowanymi, okrężnymi ruchami, następnie dokładnie spłucz letnią wodą.
Po oczyszczeniu skóry wykonaj peeling, aby usunąć martwe komórki naskórka i przyspieszyć odnowę komórkową. Możesz zastosować peeling złuszczający z dodatkiem magnesu lub zwykły peeling, a następnie nałożyć maskę z dodatkiem magnesu. Delikatnie wmasuj peeling w wilgotną skórę, omijając wrażliwą okolicę oczu, a następnie dokładnie spłucz. Aby oczyścić, odżywić i odświeżyć skórę, nałóż maskę z magnesem. Nałóż maskę równomiernie na czystą, suchą skórę, omijając okolice oczu i pozostaw na sugerowany czas. Delikatnie zdejmij maskę za pomocą magnetycznej szczoteczki lub innego narzędzia, bez spłukiwania, pozwalając polu magnetycznemu rozpuścić zanieczyszczenia i pozostawić skórę miękką i gładką. Po użyciu maski z magnesem użyj swojego ulubionego serum lub kuracji, aby zwiększyć wchłanianie i skuteczność. Szukaj serum lub kuracji z magnesem, które zawierają skuteczne substancje chemiczne, takie jak przeciwutleniacze, kwas hialuronowy lub peptydy, aby radzić sobie z konkretnymi problemami skórnymi. Włącz do swojej pielęgnacji skóry magnetyczne przyrządy do masażu lub różdżki, aby poprawić krążenie, zminimalizować obrzęki i zwiększyć wchłanianie produktów. Po nałożeniu serum lub innych kosmetyków użyj magnetycznego przyrządu do delikatnego masażu skóry w górę i na zewnątrz, koncentrując się na obszarach napiętych lub przekrwionych. Zakończ swoją pielęgnację kremem nawilżającym, aby zapewnić skórze nawilżenie i ochronę. Wybierz krem z magnesem lub swój ulubiony krem nawilżający. Wmasuj krem w czystą, suchą skórę płynnymi ruchami od góry, pozwalając mu całkowicie się wchłonąć przed nałożeniem kosmetyków lub kremu z filtrem przeciwsłonecznym. Spojrzenie w przyszłość. Przyszłość magnetoterapii w pielęgnacji skóry. Przyszłość magnetoterapii w pielęgnacji skóry stwarza ogromne możliwości pogłębienia naszej wiedzy na temat zdrowia skóry i opracowania kreatywnych rozwiązań na różne problemy skórne. Dzięki śledzeniu i trendów, wyników badań i innowacji produktowych, konsumenci mogą podejmować świadome decyzje i badać potencjalne korzyści płynące z magnetoterapii w swoich programach pielęgnacyjnych. I to, kochani, byłoby na tyle. Mam nadzieję, że przyjmiecie tą nową dziedzinę tej wiedzy, którą podaję, bo do tej pory mówiliśmy bardzo dużo o zdrowiu. No między innymi, kochani, mówiliśmy oczywiście o wpływie pól magnetycznych i mam całą playlistę na naszym kanale Biomagnetyzm, gdzie tłumaczę, dlaczego pola magnetyczne oddziałują na ludzki organizm, jakie są te pola, czym się charakteryzują, jak wpływają na nasz organizm i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli macie ochotę, oczywiście warto tą wiedzę odświeżyć, też rozpocząć przygodę z tym całym biomagnetyzmem. Jeszcze raz powtarzam, playlista Biomagnetyzm. W każdym razie posłuchajcie, kochani. W czerwcu 2025 roku byłem zaproszony jako tak zwany support, czyli na specjalną konwencję organizowaną przez bardzo znaną firmę warszawską ITPSA. Na tej konwencji, na tym sympozjum, tak prawdę mówiąc, było ponad chyba 700 uczestników. To były właścicielki salonów beauty, kosmetycznych, lekarze zajmujący się urodą, wszyscy ci, którzy właśnie siedzą, przepraszam, w tej dziedzinie. Wykładowcami byli naukowcy, lekarze z Włoch, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, jak dobrze pamiętam. To byli absolutnie specjaliści, i byli oczywiście polscy specjaliści, którzy praktykują, nie tylko są jakby teoretykami, świetni zresztą, poznałem ich wielu, między innymi z Włoch profesor Pierpaolo Bacci na przykład, rewelacyjny naukowiec, zresztą w tej playliście pola magnetyczne, playliście biomagnetyzm jest taka audycja na temat częstotliwości, wpływu częstotliwości na organizm. I ja tam byłem tym pierwszym
człowiekiem, który miał swoją prelekcję, który miał wprowadzenie do tego, takim w miarę ludzkim językiem, żeby później łatwiej było strawić ewentualnie te wszystkie treści podawane przez naukowców, bo wiadomo, że oni mają swój specyficzny język i tak dalej. Oni to rozumieją, a wielu z nas po prostu niekoniecznie. A więc ja miałem takie wprowadzenie ogólne. Myślę, że warto byłoby, żebyście sięgnęli ewentualnie do tej mojej audycji, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Może akurat zamieszczę link do tej również audycji wprowadzającej. W każdym razie, kochani, zastosowanie pól magnetycznych o pasmach terapeutycznych zarówno w profilaktyce, jak i w medycynie, jak i w kosmetologii już dzisiaj istnieje i będzie coraz szerzej ta dziedzina stosowana. Dlatego, że jest coraz więcej prac naukowych, coraz więcej doświadczeń, które mówią, że te pola magnetyczne terapeutyczne kapitalnie działają na funkcjonowanie naszych organizmów. A zwłaszcza, jeżeli uwzględnimy dzisiejsze już braki naturalnego pola magnetycznego Ziemi, potężne braki, ciągle pole magnetyczne Ziemi słabnie, może kiedyś dojdzie do przebiegunowania, nie wiemy, a na to miejsce nakładają się te sztucznie generowane techniczne pola magnetyczne, silnie destrukcyjne. W związku z tym dzisiaj istnieje potrzeba suplementacji organizmu polami magnetycznymi, które mają cechy terapeutyczne. Czyli dlatego jest ta moja książka. Suplementacja polami magnetycznymi. Dlaczego jest to niezbędny czynnik dbałości o zdrowie. I kompendium. Powiem wam coś takiego. Bardzo to nieskromnie zabrzmi. To jest jedyna książka w tej chwili w Europie i przypuszczam, że na świecie, gdzie jest tak dokładnie opisane są zasady, jak suplementować organizm polami magnetycznymi. Piszę to na podstawie mojej wiedzy i mojej praktyki wieloletniej w dziedzinie stosowania po prostu magnetostymulacji. Bo praktykowałem to przez wiele, wiele lat, a przede wszystkim na sobie. Widziałem rezultaty, widziałem, co się dzieje, jak oddziałują pola magnetyczne natychmiast niejednokrotnie. Dla przykładu powiem tak, swego czasu w miejscowości Ełk, gdzie mieszkałem, gdzie pozwoliłem sobie również uczęszczać na treningi karate prowadzone przez senseja Remigiusza Karpińskiego. Jeżeli może w jakiś sposób kiedyś mnie usłyszy, to Remek Shihan, obecnie Shihan 7 danów. Serdecznie was pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich moich senpai z klubu karate Kyokushin w Ełku. I tam swego czasu pamiętam takie wydarzenie, były Mistrzostwa Polski Wschodniej w karate, walki kumite. Rzecz polega na tym, że takie mistrzostwa to jest jeden dzień. Są szczeble, że tak powiem, przegrywający odpada, następni i często zawodnicy występują do następnej walki z potężnymi kontuzjami. I na przykład kiedyś na takich mistrzostwach akurat miałem urządzenie BEMER u siebie, podczas tych mistrzostw BEMER, matę specjalną elektromagnetyczną, aplikator. No i podchodzi chłopak, widzę, znaczy on nie chciał tego zabiegu, on nawet nie wiedział, ja sam zaproponowałem, widzę, że potężne chłopisko, ręka jak dwie w tej chwili, znaczy dłoń normalna, a ręka była opuchnięta. Dlaczego? Dlatego, że w trakcie walki doszło do ciosu, do przypadkowego. Ręka zrobiła się podwójna. Pytanie, jak podchodzić za godzinę do następnej walki? Ja więc mówię, chodź chłopaku. Kładę mu specjalny aplikator, zabieg 20 minut, następny 20 minut. Ręka normalnie wygląda, nie ma żadnego puchnięcia. Dalej, inna sytuacja. Dziewczyny, akurat dziewczyna pamiętam z Radzymina, a dziewczyny są niesamowitymi zagiorami, dostała niechcący cios, tak zwany cki, prosto tutaj w nasadę nosa.
To oczywiście zabronione są uderzenia na głowę, na przykład pięściami lub ciosy proste nogami na głowę. To jest zabronione absolutnie w walce sportowej, ale już robią się jej okulary. Mówię, chodź dziewczyno, przykładem jej aplikator, 20 minut i tak dalej. Później przychodzi trener, mówi, słuchaj, coś ty zrobił z tą dziewczyną? Ja mówię, ale co takiego? Mówi, słuchaj, ja wiem doskonale, bo mam kolosalne doświadczenie, to w tej chwili wygląda, jakby było po 2-3 tygodniach. Zaczęły je to znaczy zrobiłyby się okulary, to byłoby to sine, żółte, najpierw zielone, chyba żółte, później i tak dalej, i to trwałoby gdzieś około miesiąca czasu w normalnym trybie. Tu zniknęło. Kiedyś mój syn chyba był w 6. klasie, od 4. klasy szkoły podstawowej pływał na optymistkach, a później na kadetach. Po prostu uczestniczył w regatach, no i wraca z treningu, taka potężna śliwa na czole, lekkie rozcięcie, co się stało? Szedł za kolegą, kolega niósł maszt od łódki na ramieniu, Piotrek zbyt blisko podszedł, tamten się obrócił z masztem, Piotrek dostał, syn, po prostu końcówką masztu w głowę, świeczki mu się po prostu zaświeciły i przyszedł z potężną śliwą. Ja mówię, dobrze, siadaj, 2 razy po 20 minut zabieg. Piotrek później podszedł do lustra i mówi, tata, może, a co się stało? Tatuś, co się stało? Ja mówię, no tak to działa. A więc błyskawiczne, to było widoczne. To było widoczne. Tak samo na przykład zabiegi na ludziach, którzy, miałem grupę ponad 20 SM-owców, czyli ze stwardnieniem rozsianym sklerozis multiplex, badanie na początku, specjalne testy, badania po miesiącu czasu, 2 razy zabiegi po 8 minut zaledwie dziennie, zaledwie. Niestety nie było tam suplementacji, bo ich nie było na to stać i tak dalej. I ci ludzie, którzy na przykład potrafili w jednorazowym ciągu przechodzić 100 metrów zaledwie, potrafili po miesiącu czasu przechodzić po 400 metrów. Całe ich organizmy zaczęły lepiej funkcjonować i tak dalej, i tak dalej. Takie były, to jeszcze raz powtarzam, że to były zabiegi prowadzone pod kierunkiem lekarza, który był przeszkolony akurat w tej metodzie i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli to działa tak głęboko na organizm, na wszystkie nasze narządy, to kochani, jak działa na naszą skórę, na nasze włosy, na nasze paznokcie i tak dalej, na oczy, na wszystko i tak dalej. To byłoby na tyle dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, za to, że wiecie co, dziękuję Wam za to, że jesteście odważni, dlatego że nie uciekacie od trudnych tematów. Tym bardziej, że mój kanał no, nie jest najłatwiejszy. To jest kanał, powiem tak, że dla pewnych ludzi wybranych, dla ludzi bardzo świadomych, którzy nawet jeżeli nie wiedzą czegoś, nie rozumieją na początku, to chcą to poznać. Czyli jesteśmy bardzo podobni, bo ja kiedyś przecież nie miałem zielonego o tym pojęcia. Jak się dowiedziałem o czymś takim, to ja chłonąłem tą wiedzę, gdzie tylko się dało. Czytałem różnego rodzaju opracowania, artykuły, jeździłem na różnego rodzaju szkolenia, za które trzeba było zapłacić ciężką kasę przy okazji. I uczyłem się. Dzięki temu dzisiaj mogę Wam po prostu przekazywać tą wiedzę. Dzięki temu powstały te po prostu moje książki. Nie ukrywam, wiem, że unikatowe. Nie, jeszcze raz powtarzam, kochani, nie chodzi o zadzieranie przeze mnie nosa. Ja po prostu to wiem, bo wiem, że tej literatury nie ma w ogóle, tak prawdę mówiąc. To są takie białe troszeczkę kruki. Mam nadzieję, że akurat ta dziedzina będzie rozbudowywana i niejako ja też się do tego w jakiś sposób, w jakimś tam części się po prostu przyczynię. Dobrze, kochani, kończymy. Proszę Was o lajki, o subskrypcje, o komentarze, o dzielenie się linkami do tej audycji. Słuchajcie, postarajcie zainteresować na przykład jakieś znajome kosmetyczki, dać im dodatkową wiedzę, dlatego że coraz więcej kosmetyczek, w ogóle właściciele salonów beauty, rewelacyjną pracę robią dziewczyny, a mają ciężką pracę, wprowadzają różnego rodzaju urządzenia częstotliwościowe i tak dalej, i tak dalej. Mogę je skontaktować między innymi z firmą ITPSA i tak dalej, z jakimiś nowościami, może zechcą jeździć na jakieś szkolenia, a z drugiej strony my możemy podjąć współpracę, żeby zwiększyć po prostu skuteczność ich zabiegów, bo takie możliwości również mam.
Trzymajcie się, do następnego spotkania i to będzie na dzisiaj tyle. Papacki.